Cześć, nazywam się Paweł Górny, jestem terapeutą schematów i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, z czego to wynika, że osoby w spektrum autyzmu są wykorzystywane i manipulowane i jak można sobie z tym radzić. Pierwsza najważniejsza rzecz, o której porozmawiamy, to teoria umysłu. Teoria umysłu to jest coś, co osoby neuronormatywne potrafią intuicyjnie, czyli przewidywać emocje, zachowania innych ludzi, rozumieć ich intencje i ich perspektywę. Osoby w spektrum autyzmu muszą się tego nauczyć intelektualnie, aż w końcu będą to robili naturalnie, bardzo szybko, czasami nawet lepiej niż osoby neuronormatywne. Między innymi Stephen Hayes opowiadał o tym w swoich podcastach o terapii akceptacji i zaangażowania i opisał to też w swojej książce Umysł Wyzwolony. Rozmawiał ze swoim synem Davidem o perspektywie innych ludzi, czyli on dał swojemu synowi teorię umysłu opartą o terapię akceptacji i zaangażowania. Terapia schematów też bardzo dobrze nadaje się do budowania teorii umysłu. Zajmujemy się potrzebami emocjonalnymi, schematami, czyli sposobami myślenia i trybami, czyli tak częściami, w które wchodzą ludzie, kiedy mają różne emocje, zachowania i myśli, czyli na przykład wrażliwe dziecko, rozzłoszczone dziecko albo tryb uległego poddanego czy wewnętrznego krytyka. Kiedy poznamy te tryby i nauczymy się na nie odpowiednio reagować, to będziemy mogli zrozumieć siebie i będziemy mogli zrozumieć innych ludzi. To jest bardzo przydatne i może zapobiegać wykorzystaniu nas przez innych ludzi. Kolejną rzeczą, która może wpływać na wykorzystanie osób ze spektrum, jest potrzeba akceptacji. Większość osób ze spektrum przeżywała w dzieciństwie wyśmiewanie, brak akceptacji, wykluczenie z grupy i dzisiaj bardzo im zależy na relacjach. Potrafią utrzymywać relacje nawet wtedy, kiedy kosztem tego jest nadużycie. Oczywiście każdy z nas potrzebuje akceptacji, ale możemy starać się tą akceptację mieć od ludzi, którzy naprawdę na to zasługują, z którymi się przyjaźnimy, a nie z takimi, którzy nas wykorzystują i chcą nas zmanipulować. Kolejną rzeczą jest maskowanie. W spektrum, szczególnie u kobiet, występuje taki mechanizm, gdzie chcemy się dopasować do innych, do społeczeństwa i zachowujemy się w taki sposób, żeby był akceptowany przez innych ludzi. To może oczywiście prowadzić do wykorzystania, ponieważ maskowanie jest zaprzeczaniem swoim potrzebom, swoim emocjom i kosztem tego jest życie w masce i brak autentyczności. Co można zrobić? Możemy zdejmować maskę przy ludziach, z którymi czujemy się bezpiecznie i możemy starać się być autentyczni w sytuacjach, które na to pozwalają i monitorować, jak nasze maskowanie się w społeczeństwie wpływa na ryzyko zmanipulowania czy wykorzystania nas przez innych ludzi, którzy są cyniczni albo stawiają nam jakieś wymagania, na które my reagujemy maskowaniem się. Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wykorzystanie osób ze spektrum, jest literalne myślenie. Co to oznacza? Osoby w spektrum traktują słowa bardzo serio. Jeżeli ktoś mówi: potrzebuję cię, pomóż mi, jesteś dla mnie ważny, to my to traktujemy bardzo serio i osoby w spektrum mogą po prostu dać się nabrać na takie komunikaty wysyłane przez manipulatorów i osoby, które chcą je wykorzystać. Kolejną rzeczą jest aleksytymia, czyli trudność w rozpoznawaniu swoich granic, emocji. Między innymi polega to na tym, że możemy nie rozpoznawać swojej złości, frustracji i sygnałów z ciała dotyczących tych emocji, czyli zaciskania szczęki, zaciskania pięści, zaciskania brzucha czy mięśni całego ciała. Jeżeli tego nie rozpoznajemy, nie wiemy, że jesteśmy rozzłoszczeni na daną osobę,
to nie będziemy wykorzystywać tej naturalnej energii złości do stawiania granic i do bycia asertywnym, co też może prowadzić do wykorzystania. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim zaakceptować swoją złość, zaakceptować swoje wewnętrzne, rozzłoszczone dziecko i zrozumieć, że bycie dobrym człowiekiem nie zawsze oznacza miłym. Kolejna rzecz to trudność z sumiennością i uczciwością. Osoby w spektrum bardzo często stosują się do zasad i bardzo mocno ich przestrzegają. Też przez te zasady mogą czuć się nadmiernie odpowiedzialne za innych ludzi, za ich emocje i mogą mieć poczucie winy, kiedy łamią jakieś zasady. To też może prowadzić do wykorzystania tej cechy przez cynicznych ludzi i do podporządkowania się, bycia zmanipulowanym. Kolejną cechą, która wpływa na korzystanie i manipulację autystów, jest lęk społeczny i wysoka wrażliwość. Osoby w spektrum nie lubią przeżywać chaosu, dyskomfortu i przebodźcowania, które wiążą się z konfliktem, więc często chodzą na kompromisy albo nawet pozwalają się wykorzystywać, byleby nie musieć przeżywać trudnych emocji związanych z tym konfliktem. Często dodatkowym czynnikiem jest środowisko, czyli hałas, duża ilość ludzi, które też wpływają na to, że możemy nie chcieć się konfrontować i nie chcieć się kłócić. I ostatnie to jest niewidoczność granic, czyli problemy z tak zwaną mapą społeczną. Osoby w spektrum mogą nie wiedzieć, gdzie kończą się ich granice, gdzie zaczynają się granice innych ludzi i przez to też mieć trudność z byciem asertywnym. Co można z tym wszystkim zrobić, jeżeli dostrzegacie u siebie takie cechy, jeżeli macie doświadczenie bycia wykorzystanym, wykorzystaną, zmanipulowanym, zmanipulowaną? Jeżeli to jest bardzo duży problem w waszym życiu, polecam zgłoszenie się na psychoterapię albo przynajmniej na grupę terapeutyczną, na trening społeczny, gdzie będziecie mogli potrenować swoje umiejętności społeczne, być może stworzyć teorię umysłu i przede wszystkim mieć punkt odniesienia, czy inni też tak mają, lepiej samego siebie zrozumieć. Nasza samoświadomość to jest coś, co leczy, coś, co pomaga nie być wykorzystanym i zmanipulowanym i zawsze bardzo warto budować samoświadomość. Kolejną rzeczą, którą można zrobić, to jest wsparcie społeczne, czyli budować sobie sieć takiego wsparcia, przynajmniej jedną osobę, z którą będziemy mogli się skonsultować. W sytuacjach społecznych zawsze możemy poprosić o czas. Jeżeli chcemy podjąć jakąś ważną decyzję, to możemy sobie ustalić taką zasadę, że nie podejmuję ważnych decyzji bez konsultacji z na przykład moją przyjaciółką czy przyjacielem. Możemy zawsze też poprosić o czas na przemyślenie, na przykład 24 godziny, 48 godzin i sami sobie też możemy ustalić taką zasadę, że przy podejmowaniu ważnych decyzji zastanowimy się, czy rzeczywiście chcemy je podjąć. Kolejną taką metodą, którą polecam zastosować, jest przyjrzenie się swoim wartościom. Jeżeli mam ustalone, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam i jakie są moje wartości, to łatwiej mi będzie później zareagować, jeżeli ktoś będzie się z tymi wartościami nie zgadzał, jeżeli będzie przekraczał jakieś moje normy etyczne i wtedy będę mogła zareagować w odpowiedni sposób, czyli będąc asertywnym, empatycznie się konfrontując, stawiając granice, albo w ostateczności nawet zrywając taką relację, jeżeli czuję, że ta relacja mi nie służy, jeżeli moi bliscy mówią mi o tym, że być może jestem ofiarą manipulacji czy wykorzystania. Na koniec zapraszam Was do wypełnienia quizu, który umieszczam w opisie. Jeżeli macie w życiu jakąś relację, nad którą się zastanawiacie, czy tam jest wykorzystanie, być może odpowiedzenie na tych kilka pytań da Wam jakiś pogląd.
I zachęcam do obejrzenia kolejnego mojego podcastu, w którym przyjrzymy się temu, w jaki sposób psychologowie i psychoterapeuci bywają wykorzystani i jak można sobie z tym radzić. Do zobaczenia.